Dziś zabierzemy Was na wycieczkę behind the scenes do Hobbitonu, czyli nowozelandzkiej lokacji, w której zbudowano wioskę hobbitów uwiecznioną we Władcy Pierścieni i Hobbicie. Miejsce to znajduje się 2 godziny na południe od Auckland, na terenie dawnych pastwisk dla owiec. Odkrył je z helikoptera scout filmowy, który po wylądowaniu poszedł zapytać gospodarza, czy może obejrzeć jego pola. Jak głosi historia, niewiele zabrakło, a odszedł bezkwitkiem, bo w telewizji leciał akurat mecz rugby, a żaden szanujący się Nowozelandczyk nie ma zamiaru przerywać sobie takiej ceremonii. Na szczęście scout do drzwi właściciela zapukał akurat, gdy w transmitowanym meczu była przerwa. Lokacja była niemal idealna, więc po kilkumiesięcznych negocjacjach ruszyła długa budowa, a po nakręceniu Władcy Pierścieni część dekoracji rozebrano. W 2010 roku całość zbudowano od nowa na potrzeby trylogii Hobbit ze znacznie trwalszych materiałów i to miejsce dziś właśnie Wam pokażemy. Hobbiton można zwiedzać jedynie z przewodnikiem w jednej z wielu opcji wycieczkowych. W szczycie sezonu, który przypada na grudzień, styczeń i luty, bilety trzeba rezerwować miesiąc lub 2 do przodu. My wybraliśmy wycieczkę behind the scenes, która jest dłuższa od standardowej wycieczki o 2 godziny i odbywa się w mniejszej niż normalnie grupie. Dodatkowo pozwala na zjedzenie obfitego hobbickiego obiadu w wioskowym młynie, zwiedzenie działu artystycznego, w którym pracują artyści dbający o wystrój Hobbitonu i daje wstęp do zamkniętej części wioski dostępnej jedynie dla naszej grupy. Całość kończy się piknikiem z szampanem i widokiem na cały Hobbiton. Zaczynamy na parkingu przy The Shire's Rest Cafe, od krótkiej przejażdżki autokarem pod znak Hobbiton. Stąd wchodzimy do Hobbitonu, drogą, którą Bilbo wybiegł, aby dogonić krasnoludy zmierzające na spotkanie ze Smaugiem pod samotną górą. Te kilkanaście kroków wystarczy, aby od razu przetransportować się do Śródziemia. Urok tego miejsca i dbałość o detale jest niesamowita. Wszystkie rośliny, kwiaty, warzywa i owoce są prawdziwe, a przez cały rok dbają o nie ogrodnicy. Hobbicie norki sprawiają wrażenie zamieszkanych, a przed wieloma z nich widać przyrządy związane z zajęciem zamieszkałej tam hobbiciej rodziny – listonosza, pszczelarza, garncarza czy nawet wioskowego pijaka. Na sznurkach suszy się pranie, z kominów leci dym, a na słupach i ogrodzeniach przybijane są lokalne ogłoszenia. Powoli kierujemy się w górę wioski i po drodze widzimy pole, na którym odbyły się 111 urodziny Bilba, który mieszkał na samym szczycie Hobbitonu w Bagent. To na tej ławce siedział młody Bilbo, gdy pierwszy raz zaczepił go Gandalf, aby porozmawiać o przygodach. Tak to przestraszyło Bilba, że ten życzył czarodziejowi dobrego dnia i zaczasnął mu drzwi przed nosem. Niestety akurat do tej norki wejść nie można, a drzewo, które widzicie nad nią, jest jedynym sztucznym drzewem w całym Hobbitonie. Kilka dni przed filmowaniem Hobbitonu wszystkie liście na tym drzewie trzeba było ręcznie przemalować, bo wyblakły na słońcu i źle wyglądały w kamerze. Z Bagent schodzimy nieco niżej na ulicę Bagshot Row, gdzie mieszkał sam. Obok jego norki są 2 inne, jedyne do których można wejść w 2 osobnych grupach. W środku bez problemu można by zamieszkać ze sporą hobbicią rodzinką. I ciężko nam sobie przypomnieć bardziej przytulne mieszkanko, mimo że Kuba na wstępie przywalił głową w belkę na suficie. Au. Dbałość o szczegóły jest niesamowita. Każda rzecz jest ręcznie przygotowana przez pracujących tu artystów i spójna ze światem Tolkiena. Spiżarnia jest pełna smakołyków, na ścianach są kolekcje przypraw i grzybów, a wszystkie meble i dekoracje sprawiają wrażenie wyjętych z baśni. Dalej ruszamy do gospody Green Dragon Inn, gdzie co wieczór lokalni hobbici spotykali się na piwo i ploteczki. W cenie biletu jest piwo, które ważone jest na miejscu i które również było spożywane przez aktorów na planie. Jest bardzo smaczne, choć ma dość mocno obniżoną zawartość alkoholu, tak aby aktorzy zbytnio się nie nabzdryngolili. Z gospody jest tylko kilka kroków do młyna i czekającej na nas uczty. Młyn ten jest wykorzystywany do różnych uroczystości. Na przykład ostatnio odbył się tu premierowy pokaz animowanego filmu Wojna Rohirrimów dla ekipy filmowej z Peterem Jacksonem na czele. W środku wszystko wyglądało i smakowało świetnie. A było tego tak dużo, że nasza grupa licząca 21 osób nie dała rady wszystkiego zjeść, choć bardzo się staraliśmy. W ofercie są też inne wycieczki oferujące posiłek w młynie, jak na przykład Evening Banquet Tour czy Second Breakfast Tour. Po posiłku jest trochę czasu na odpoczynek na zewnątrz, a dalej ruszamy do działu artystycznego. Dział artystyczny ulokowany jest zaraz za wzgórzem, na którym znajduje się norka Bilba.
W środku artyści zatrudnieni w Hobbitonie pracują codziennie nad rekwizytami i dekoracjami, które trafiają później do wioski. Pracują tu stolarze, rzeźbiarze, tkacze, malarze, a nawet bednarze. Wszystko jest stworzone z lokalnych i często unikatowych materiałów, które dobiera się tak, aby jak najwierniej oddawały ducha Śródziemia. Z każdym artystą można porozmawiać i posłuchać, czym się zajmuje, i słuchając tych ludzi czuć bijącą od nich pasję. Hobbiton to pewnie jedno z niewielu miejsc na świecie, w którym na pracę może liczyć tak wielu artystów. Powoli zbliżamy się do końca wizyty, której finał to zwiedzanie zamkniętej części Hobbitonu, wybudowanej na potrzeby trylogii Hobbit, i piknik z widokiem na cały Hobbiton. Zaczynamy od zwiedzania pustych alejek usianych hobbicimi norkami i już lekko zaczynamy tęsknić za tym miejscem. Fani świata Władcy Pierścieni poczują się, jakby byli przetransportowani na karty powieści i nie będą chcieli ich opuścić. Fajnie byłoby tu zamieszkać z najbliższymi i nie przejmować się zgiełkiem i tempem całego świata. Ale niestety życie to nie bajka. Na szczęście na pocieszenie czeka nas szampan, poczęstunek i piknik z widokiem na Hobbiton. Całość odbywa się w sadzie farmera Maggota, któremu Merry i Pippin zgradzili nieco warzyw i uciekając przed nimi wpadli na Froda i Sama zmierzających do gospody pod rozbrykanym kucykiem w Bree. To już ostatnia okazja na poczucie się jak w baśni, posłuchanie ciekawostek zza kulis, którym dzielą się przewodnicy, i podziwianie panoramy, której nie powstydziłby się żaden hobbit. Jeśli chcecie zobaczyć więcej o Nowej Zelandii, zapraszamy do filmu pokazującego naszą miesięczną przygodę na obu wyspach. Dzięki za oglądanie i zapraszamy po więcej!